prawieków w ludzkiej naturze tkwi przekonanie, że ogień oczyszcza. Nic bardziej mylnego. Pożary wzniecane ludzką ręką zawsze niszczyły, zabierały życie i mienie, trawiły naturę. Również wtedy, gdy nasi przodkowie wydzierali puszczom coraz to większe połacie pod uprawy rolne. Czyżby więc dzisiaj, kiedy prawie potrafimy ujarzmiać pożary, w niektórych wciąż tkwiła tamta fascynacja zdobywania ogniem? Bo jak racjonalnie wytłumaczyć wiosenne wypalanie łąk, powtarzające się jak koszmar co roku? Ten ogień wcale nie oczyszcza. On tylko sieje śmierć. Nawet jeśli myśli, że ma kontrolę nad ogniem, że nie stanie się nic złego, podpalacz zawsze jest podpalaczem. Wobec prawa jest przestępcą. Czego jeszcze można się po nim spodziewać? Taki ktoś nie zawaha się podnieść ręki nawet na największą świętość natury. Osiemnasta godzina od podpalenia. Wypalania łąk, wciąż powszechne w Polsce, są niestety akceptowane przez społeczeństwo. Po czymże innym jak nie przyzwoleniem dla podpalaczy jest obojętność i bierna postawa. Pomimo wielu działań prewencyjnych, ten bezsensowny proceder nie ma końca. Niestety, najwięcej łąkowych pożarów wzniecają sami mieszkańcy wsi, a zwłaszcza ci, którzy nie rozumieją funkcjonowania natury i są nieświadomi ogromnego zagrożenia. Najgorsze jest to, że pastwiska i łąki często znajdują się na podłożu torfowym. A przecież płonący torf osiąga bardzo wysoką temperaturę, która nie daje szans na przeżycie żadnemu istnieniu. Poza tym torf potrafi palić się tygodniami, głęboko pod powierzchnią, bezpłomieniowo. W żarzącym się pogorzelisku mogą powstawać zapadliska i studnie, niebezpieczne także dla gaszących. Na taką torfową łąkę nie wjedzie żaden wóz strażacki. Jaka tu korzyść? Jakie oczyszczanie? A to tylko jeden z wielu tysięcy corocznych pożarów. Kilkadziesiąt hektarów zwęglonej gleby. Ogień strawił i zamienił w popiół życiodajne rośliny. Przyspieszył mineralizację. Pierwsze deszcze dopełnią dzieła zniszczenia. Wypłuczą z gleby cenne składniki. Żar i dym spopieliły i udusiły tych, co nie mieli szans na ucieczkę. Setki tysięcy pierścienic, pajęczaków i owadów. Ich jaja, larwy i poczwarki. Całe zastępy żab, ropuch, jaszczurek, węży, norników, ryjówek, kretów, jeży, młodych zajęcy, ptasich jaj i piskląt. Oto, co może jeden człowiek. Rodzina borsuków. Matka i jej dwóch synów z ubiegłego roku. Samce są już dorosłe. Niebawem opuszczą rodzinne terytorium. Czwarty borsuk, ich ojciec, parę dni temu przeniósł się do odległej o pół kilometra nory. Czyżby matka pogłębiała norę, bo są w niej tegoroczne młode?
Połowa maja, wieczór. Spokojnie tu i cicho. Czego można się spodziewać po kimś, kto o tej porze wywozi drewno z lasu? Że je kradnie? Śródleśna łąka nad strumieniem. Wokół życiodajnej wody kipi rozpuchane życie. Teraz, w czerwcu, pełno młodych pokoleń. Wszystko tu jest świetnie zestrojone. Każdy ma swoje miejsce. Każdy jest potrzebny i ważny dla wielkiej i gęstej sieci zależności. Życie w najdoskonalszej formie. Pyszne, bogate, bajeczny świat. Ale tylko na pozór.
Historia borsuczego lasu zaczęła się grubo ponad wiek temu. Leśnicy pielęgnowali ten teren całymi latami. Natura dokonała reszty. Rozwijało się w nim coraz bogatsze życie. A borsuki były niemal od początku. Kilkadziesiąt pokoleń miało tu rodzinne gniazdo. Najpierw była jedna, skromna nora, ale stopniowo przybywały nowe korytarze, głębsze komory, nowe rozgałęzienia. Zwłaszcza gdy stare zapadały się. Powstała imponująca, podziemna kryjówka. Dzisiaj jest tu cały system nor. W środku terytorium są 4 nory główne, a w okolicy jeszcze kilka nor zapasowych. Jedna zwłaszcza jest daleko, prawie pół kilometra stąd. To z niej korzysta stary samiec, ojciec rodziny. Doświadczony, nieufny. U wylotu bezpiecznej nory sprawdza zawsze przed wieczornym wyjściem, czy nic mu nie grozi. Jest czerwiec. Czemu nie ma małych borsuczków? Jest tylko matka. Ta cierpliwie znosząca zaczepki i jej 2 dorosłych synów. Zabawa, czyszczenie, drapanie, iskanie, wydrapywanie dokuczliwych pasożytów. To właśnie z powodu pasożytów borsuki co jakiś czas muszą zmienić norę na inną, czystą. A co to za zgraja? A, młode jenoty z matką, aż 9 szczeniąt. I to pod samym nosem borsuków. Gdyby w norze były małe, tegoroczne borsuczki, dorosłe jenoty z bezpośredniego sąsiedztwa mogłyby im zagrażać. Ale i dorosłe borsuki potrafią uśmiercić jenotowe szczenięta. Koniec czerwca. Borsuczyca matka ruszyła na nocne polowanie. Borsuki wychodzą z podziemi przed zmrokiem, ale w okolicy wyjątkowo spokojnej, już późnym popołudniem, a nawet w środku dnia. Zazwyczaj spędzają pół godzinki przy norze, a potem ruszają na nocne żerowanie, by nad ranem powrócić do gniazda. A potem przespać dzień do kolejnego wieczora. A jenoty dopiero co przeniosły się do jednej z zapasowych nor borsuczych, niecałe 300 metrów od 4 nor głównych. A ten młody skąd się tu wziął? Nastroszona kulka sierści, kusy ogon? Tak, to tegoroczny borsuczek. O, jeszcze jeden. Jak się tu znalazły? Zaraz. Przecież samica pobiegła na żer, czyli zostawiła je przy bezpiecznej norze, typowo po borsuczemu. Do tej pory prawdopodobnie pielęgnowała je w odległej norze zapasowej, pewnie w obawie przed jenotami. Podrośnięte wróciły do głównego gniazda. Teraz to szczenięta jenotów muszą mieć się na baczności. Czego się można spodziewać po kimś, kto podpala łąki, kradnie drewno i o szarówce przynosi piłę do lasu?
2 dni później. Borsuczki, mimo przedwczorajszego strachu, dzisiaj idą w ślady matki. Jedno za drugim najwyraźniej udają się na wieczorne żerowanie. A dorośli synowie borsuczycy coraz rzadziej śpią w rodzinnych norach, bo od paru dni podejmują dalekie włóczęgi. Jeden już 3. dzień zamieszkuje pogłębioną przez siebie, opuszczoną norę lisów, 2 kilometry stąd. A ten wciąż trzyma się nory, w której przyszedł na świat i wcale nie przeszkadza mu towarzystwo młodszego rodzeństwa. Gdyby jeszcze pchły tak nie dokuczały. Wygląda jednak na to, że borsuczym zwyczajem lada moment obydwa samce na zawsze opuszczą rodzinną ostoję i podejmą ryzyko samodzielnego życia. A nie. Jednak nie oddalają się jeszcze na dobre od gniazda. Swąd dymu spalonego siana dotarł do ostoi borsuków aż z przyleśnej łąki. Ten ogień nie jest groźny, bo brzeg lasu oddziela od łąk pas świeżo zaoranej gleby. Żaden leśnik nie chce mieć u siebie płomieni. Wypatrzył stosy drewna już dawno. Musi się spieszyć. Wie, że jutro leśnicy zaczynają wywózkę ściętego drewna. Taka okazja prędko mu się nie nadarzy. Ale w biały dzień jest niebezpieczny. Wróci wieczorem, pod osłoną szarówki. Nie chce się wierzyć, że młode krogulce i ich matka wzbudziły w nim ludzki odruch sympatii. Obserwowali, żeby w końcu przyłapać na gorącym uczynku.
Straż leśna zna go od dawna. Wiele metrów drewna zniknęło za jego sprawą. Tym razem im nie ucieknie i poniesie surową karę. W borsuczym lesie początek lata. Na dnie, u stóp drzew, w grubej warstwie ściółki, na powierzchni gleby i tuż pod nią, wre przebogate życie. Tu mieszka największy tłum miniaturowych mieszkańców, bez których borsuczy las nie tylko byłby uboższy, ale wręcz nie mógłby istnieć. Bo masa mikroorganizmów, roztoczy, grzybów i bakterii tworzy warunki do życia dla drobnych bezkręgowców, pożeraczy ściółki, próchna oraz innych roślinożerców i dalej dla drapieżników. Mikroskopijnych, malutkich, małych i tych największych. To właśnie tu, na dnie lasu, trwa nieustanna walka. Życie konkuruje ze śmiercią. Wiele istnień ginie, zamiera, zmienia się w materię organiczną, a na niej natychmiast wyrasta nowe życie. Taki cykl, taki dynamiczny stan działa od wieków. Leśna ściółka i wierzchnia warstwa gleby jest dla każdego borsuka wielką spiżarnią. To właśnie w niej borsuki znajdują najważniejszy i ulubiony pokarm. Owady, dżdżownice, ślimaki, płazy, drobne gryzonie, ale także jagody i inne owoce, roślinne kłącza i bulwy. I wszystko w promieniu pół kilometra od nor.
Ukarany i upokorzony złodziej nie zastanawiał się długo. Zemści się. Tu. Teraz. Bez względu na konsekwencje i skutki. System leśnej ochrony przeciwpożarowej zadziałał doskonale. Obserwatorzy z 2 wież obserwacyjnych zauważyli dym i natychmiast zadzwonili do dyżurnego w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w nadleśnictwie. W ciągu minuty wyjechał leśny samochód patrolowo-gaśniczy z motopompą, a zaraz po nim powiadomieni strażacy. Strażacy wspólnie z leśnikami zaraz opanują główną ścianę ognia. Dzięki temu, że przyjechali tak szybko. Ale pełne żaru dno lasu będą gasić jeszcze długo i doglądać do nocy. Ucieka? Nie, nie ucieka. On jeszcze nie skończył. Trzy kilometry od pożaru, blisko borsuczego lasu. A jednak... Młode wywabił z nor intrygujący zapach.
Wreszcie wyczuły niebezpieczeństwo. Matka też. Wpadł we własną pułapkę. Pogubił się. Nie odnajdzie drogi, a ogień tuż, tuż. Rozpętało się piekło. Żywioł nie oszczędzi borsuczego lasu. Znikąd ratunku. Katastrofa. Kilkusetstopniowy żar uśmierca wszystko. Delikatne tkanki liści, łodyg, korzeni, kwiatów, mchów i porostów giną już w temperaturze zaledwie kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Przepada. Obraca się w niwecz gruba ściółka, ta ściółka tworząca się latami. Ginie najcenniejsze bogactwo borsuczego lasu, miejsce, gdzie zawsze rozkładały się szczątki i rodziło nowe życie. Na długie lata znika dom miliardów małych i większych istot. Straszna jest zemsta na leśnikach, którzy widzieli za dużo i przyłapali złodzieja. Jakby tego było mało, sama natura sprzyja pożarowi. Od wielu dni nie padało. Służby przeciwpożarowe wciąż ostrzegały o zagrożeniu. Rozgrzane słońcem powietrze ma dzisiaj aż 27 stopni. Jest tak suche, że ściółka ma zaledwie 8% wilgotności.
Zmasowany atak na ogień. Śpieszą na ratunek wszystkie jednostki zawodowej i ochotniczych straży pożarnych z okolicy. Leśnicy i piloci z leśnej bazy lotniczej. Polscy leśnicy robią naprawdę wiele, żeby chronić lasy przed żywiołem płomieni. Tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem pożaru, zakaz rozpalania ognia wewnątrz lasu, zakaz wjazdu samochodami, setki specjalnych leśnych dróg pożarowych, dziesiątki tysięcy kilometrów z trudem wyoranych i utrzymywanych pasów przeciwpożarowych, patrole lotnicze i naziemne, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, wieże obserwacyjne, punkty alarmowo-dyspozycyjne i w ogóle cały rozbudowany system ochrony przeciwpożarowej lasów państwowych to ogromny wysiłek i wielkie koszty. Wobec ludzkiej głupoty, wobec bezmyślności podpalaczy, nawet najlepszy system nie jest całkowicie skuteczny, a każde życie jest bezsilne. Prawie połowa pożarów polskich lasów to celowe podpalenia. W ciągu kilku godzin spłonęło kilkanaście hektarów ponad stuletniego lasu. Przeszło wiek pielęgnowania drzewostanu. Praca leśników i wielki wysiłek natury przepadły. Złowieszczo sprawdziło się porzekadło: las rośnie wolno, a płonie szybko. Spłonął błyskawicznie. Tysiące mieszkańców tych hektarów zginęło w męczarni. A przecież hodowany las ma także swoją wartość finansową. Śmierć i zniszczenie. W imię czego takie straty? Ratownicy starają się zagasić nawet najmniejsze zarzewie ognia. Obfite zmoczenie pogorzeliska zabezpieczy przed nawrotem pożaru. Wyorywane bruzdy zagrodzą drogę płomieniom, gdyby nagle buchnęły z rozgrzanego pożarzyska. Przydaje się każda para rąk i każdy sposób. Dławienie tłumicą. Przekopywanie spalonej, pełnej żaru ściółki do żywego piachu. Zabezpieczanie brzegu pogorzeliska środkiem gaśniczym. Nawet świeża poręba nie oparła się płomieniom. To ze ściętych tutaj drzew pochodziły metry drewna, które podpalacz próbował ukraść. A jednak odrodził się. Na szczęście leśnicy dyżurujący na pogorzelisku wezwali ratowników. Mimo zmęczenia długim gaszeniem w żarze i upale, przyjechali natychmiast.
Jak wiele jeszcze lasów, jak wiele łąk musi spłonąć, ile zwierząt musi skonać w dymie i ogniu, ile istnień jeszcze musi cierpieć w płomieniach, jak wiele ludzkiego dobytku musi pójść z dymem, by serca podpalaczy drgnęły wreszcie w ludzkim odruchu. By zemsta i głupota, prymitywne wyobrażenie o poprawianiu natury zniknęły na zawsze. Tak często lubimy podkreślać, że miarą kultury współczesnego człowieka jest jego stosunek do przyrody. Wszystkie przerażone, zaczadzone, poparzone, żywcem spalone, unicestwione istoty wołają, krzyczą do sumień podpalaczy. Cztery miesiące później. Tamtego fatalnego dnia Borsuczyca matka zdołała uciec z płonącego lasu, lecz jej dwa młode, przywiązane do rodzinnego terytorium, nie wytrzymały pod ziemią, gdzie w najgłębszym, niedostępnym korytarzu być może uratowałyby życie. Pierwsza wybiegła zdezorientowana samiczka, ale po kilkudziesięciu metrach w gęstym, gryzącym dymie osłabła nagle i tak już została. Zabrakło tlenu. Jej brat wytrzymał kilka minut dłużej. Przerażony wyskoczył z nory w sam środek ognistego piekła. Bez szansy na odwrót. Po tygodniach tułania Borsuczyca znalazła nową ostoję w starym lesie, do którego ludzie na ogół nie mają dostępu. Tu jest bezpiecznie. Wykopała nową, głęboką norę i przed samotnym zimowaniem wciąż włóczy do niej opadłe liście. No i wciąż intensywnie, a nawet bardzo intensywnie żeruje, bo niezupełnie jest sama. Kiedy w sierpniu, w okresie borsuczej rui, krążyła od ukrycia do ukrycia, natknęła się na samotnego samca. Przesiedziała z nim kilkanaście dni, a potem poszła swoją drogą. Teraz tli się w niej nowe życie. Znów będzie rodzinnie, znów będzie bezpiecznie.